Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na instrukcję obsługi Pentaxa K1000, legendy fotograficznej. Legendy, która zastąpiła starsze Pentaxy z Polymatiki, różniąc się od nich przede wszystkim tylko mocowaniem obiektywu. Obiektyw, tu jeśli nacisnę guziczek, odblokowuję obiektyw, przekręcam lekko w lewo i już mam wyjęty. Obiektyw jest mocowanie Pentax K. Sam aparat jest to jak najbardziej manualna lustrzanka. Całkowicie. W niej nie ma elektroniki. Jest elektryka do pomiaru światła, do światłomierza, natomiast sam aparat może działać bez światłomierza. Wszystko jest w nim manualne. Zacznijmy od tego, opiszę najpierw, co widzimy. Od prawej strony mamy dźwignię naciągu filmu, bardzo kulturalnie chodzącą. Tu jest spust. Tutaj mamy licznik samozadujący się klatek do zrobienia zdjęć. Tu, jeśli będę teraz nawijał, widać wyraźnie, jak się przewija i zmieniają się klatki na zdjęciu. Obok taka mała kropeczka pokazuje o tym, że jak jest czerwone, to znaczy, że mamy nawinięty film. Jak nacisnę guzik, to ona się zmieni na czarny. Brudno-czarny. Tu jest pokrętło od, od ustawienia czasów. Po prostu obracamy tym pierścieniem od 1 sekundy, w drugą stronę do 1/1000 części sekundy lub jeszcze czas B mamy. B oznacza czas, że on nie mierzy, migawka nie odmierza tego czasu, tylko dopóki trzymam, to w tym momencie cały czas on będzie robił zdjęcie. Oczywiście nie muszę trzymać palcem, mogę wziąć do tego wężyk spustowy, który się tu wkręca, tu w środku w gwincie jest taki, tu w spuście jest gwint, w który wkręcamy wężyk spustowy, który gdzieś leży. Albo gdzieś poszedł. Przed chwileczką tu leżał. O, leży. Leży. Wężyk spustowy może wyglądać tak. To jest nowiutki, kupiony niedawno w Chinach, bo moje stare wężyki spustowe się niestety zużyły i się popsuły, ale można taki wężyk spokojnie kupić i w tym momencie możemy wyzwalać aparat. No, zostawmy go w ten sposób. Oczywiście możemy go wyzwalać na każdym czasie, nie tylko na B. Ale jeśli go chcę zrobić na długie zdjęcie, nie trzymam, nie dotykam, żeby nie drgnął, naciskam i dopóki trzymam spust, to on może robić zdjęcie. Tu niektóre nawet mają taką pokrętło, że można go zablokować i to można nawet pójść sobie na 5 minut na kawę, zrobić, wrócić, puścić. O, jak go zablokowałem. No puść. Dobra, puścić. I już w tym czasie robi zdjęcie. Ważną rzeczą, jak założymy film do niego, to jest ustawienie tutaj, tu czułości filmu. Podnosimy troszeczkę tą rączkę do góry i przekręcamy pierścień na właściwą czułość filmu, który właśnie założyliśmy. Jeśli to jest na przykład taki film, to on ma tam jakąś czułość wypisaną. Przecież jest to w tej chwili nie tak jak tutaj Orwo stanu wojennego. Chciałem powiedzieć przedwojenne. Nie, przedwojenne nie jest. Stare Orwo, teraz jest to czułość ISO 100, 200, 400. Tu ustawiamy 100, 200, 400. ASA to jest to samo co ISO, więc nie ma żadnej różnicy. Ustawiamy jakiś czas. To są 1 sekunda, 1 druga. 2 to jest pół sekundy, nie 2. Tu z pół sekundy, 4 to jest 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 i tak dalej, i tak dalej. To jest czas otwarcia migawki. Puk, puk, znaczy ona jest pionowa, więc ona jest tylko puk, pak i już. Pionowa czy pozioma? Pozioma. Więc ona tylko otwiera się. To jest ten czas, kiedy ona jest otwarta. 121 część sekundy. Jeśli to jest sekunda, to jest 125 razy krótsze. Z przodu mamy obiektyw, pokazałem, jak się go zdejmuje. Tutaj jest z przodu gniazdo na wyjście lampy błyskowej zewnętrzne. Tu jest gniazdo na górze do wyjścia lampy błyskowej elektronicznej, taka jak na przykład ta. To możemy podpiąć w ten sposób i zrobić zdjęcie, ale to za chwileczkę. Tu jest korbka do zwijania powrotnego. Może co? Zacznijmy od tego, że założymy film. Żeby założyć film, musimy podjąć pokrywką tą dźwigienkę do góry, wtedy mi się tu otwiera ładnie. Bierzemy jakiś film, zakładamy go z lewej strony, opuszczamy klapkę, znaczy tą rączkę. Ona ma wejść, OK. I teraz tu są otworki. Widać wyraźnie taki ładny otworek i w ten otworek musimy wsunąć końcówkę filmu. Jeśli go wsuniemy, można sprawdzić, w którą stronę przewija w tą. Krzywo wszedł, ale nie szkodzi, zaraz poprawimy.
Czuję, że już złapał, że ciągnie. Ja go palcem przytrzymuję, żeby nie pociągnął za mocno, ale wiadomo, że już ciągnie. Zamykam. Upewniam się, czy dobrze zamknąłem. To nie jest mój aparat, który ja używam na co dzień, więc upewniam się 2 razy. Muszę dociągnąć do końca, zrobić zdjęcie. 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 Chyba, że nic z tego nie będzie. Jak czuję, o, przeskakują ząbki. Albo zdarły się ząbki, albo coś. Tu się rolka nie obraca, powinna się obracać, trzeba się obracać, w związku z tym w tej chwili wiadomo, że ten film się nie założył dobrze. Założył się, wypadł mi z rolki po prostu. To nie jego wina, tylko moja. Muszę to jeszcze raz założyć. Oczywiście przy nowym filmie, to jest film wielokrotnego użytku, który już nieraz zakładałem. Chcę go wyjąć, żeby go wyciągnąć. Wyciągnąć. I jeszcze raz zaczynamy od początku. Czyli jeszcze raz zakładam, wkładam i jeszcze raz przykładam w tą rolkę. Żeby on tam mi dobrze zaskoczył. Te systemy są przeróżne. Później Pentax zrobił taki fajny system szybkiego zakładania, gdzie jest takie plastikowe roleczki, ich jest dużo. W tej chwili już mi nie puści. Na pewno. I w tej chwili widać, że mi już nie puści. Inaczej, tak mięsiście ciągnie. I rączka ruszyła się. Tu się z lewej strony ruszyła rączka. Wiadomo, że w tej chwili, jeśli ona się kręci, to znaczy, że film się przewija. Jest prawidłowo ciągnięty. Nie robię już zdjęcia kolejnego. No to co? Obiektyw. Bo obiektywu jeszcze nie opowiadałem. Mamy na obiektywie 2 pierścienie. Pierścień do ustawiania ostrości. Widać wyraźnie, tutaj jest skala ostrości w metrach na dole i w stopach u góry. Fajny jest obiektyw od 0,45. To jest standardowa Pentax 50-2.0 Pentax M. A u góry mamy przysłony. Zabawa polega na tym, że musimy ostrością, odległością ustalić właściwą odległość, ale to robimy w środku, patrząc na koniec na pryzmacie. Nie mamy klinów, natomiast mamy raster, który jest wystarczająco przyjemny do tego, żeby można było ustawić ostrość. Wolę kliny. Ja mam wadę wzroku, w związku z tym z klinami jest mi wygodniej, natomiast tu się też wygodnie ustawia. No i co? Jeśli ja teraz leciutko nacisnę spust, to mi się po prawej stronie mam wskazówkę, która może pokazywać w dole, w górze, a powinna być po środku. Jeśli jest po środku, to znaczy, że jest właściwe naświetlenie. Jak zrobić, żeby właściwa ekspozycja, czyli właściwe ustawienie parametrów ekspozycji. Parametry ekspozycji ustawiamy 2 pokrętłami. Czasem i przysłoną. Czas pokazuje otwarcie migawki, a przysłona pokazuje, jak przymkniemy. No to nie widać. Jakbyśmy wzięli taki bardziej mechaniczny, to przysłona pokazuje, zrobimy to tak, ile światła będzie przez niego, tuż się teraz tak. Ona przymyka, przysłona, i dzięki temu regulujemy ilość światła przechodzącą przez obiektyw. I teraz musimy tymi 2 pierścieniami, czyli naciskam lekko spust i tak, obracam pierścieniem przysłon i widzę, jak mi się wskazówka przesuwa, lub odwracam pierścieniem czasów. To jest tak, że ten aparat został stworzony do tego, że ja ustawiam jakiś czas i teraz do niego dopasowuję sobie przysłony. Jak mi bardzo zależy, to sprawdzam, jaka jest przysłona 8. 8 przysłona. Ja bym chciał, żeby było mniej. To żeby było mniej, czyli bardziej otwarta, czyli mniejsza głębia ostrości. Od przysłony zależy głębia ostrości. To mogę zrobić sobie, że to tak. Raz, 2 na 5 i 6, to tutaj na 1/125. To jest tyle samo. Raz, 2 na 4, to tutaj na 250. To jest to samo naświetlenie. Sprawdźmy. No dokładnie. W tej chwili jest w tym samym miejscu wskazówka, co była poprzednio. I w ten sposób mogę ustawić, to nie jest aparat do szybkiego robienia zdjęć. To jest aparat najlepszy do nauki fotografii, do tego, żeby zrozumieć czasy i przysłony. I robić im zdjęcia. Jak mam to wszystko ustawione, ustawiam ostrość. Ja zawsze ustawiam ostrość w ostatniej chwili. Po to, bo to może się zmienić, więc światło się mniej zmienia, ostrość się zmienia szybciej. Więc ustawiam ostrość i robimy zdjęcie. Naciągnięcie, przewinięcie filmu. Film
idzie tak, jak na pusto przyciągam aparat, to on chodzi leciutko. Z filmem chodzi zawsze ciężej, ponieważ jeszcze cały ten film musi się przewinąć. No, robię zdjęcie następne. Samowyzwalacza w tym aparacie nie ma, więc nie możemy o tym powiedzieć. Możemy powiedzieć o lampie błyskowej. Muszę mieć lampę błyskową, która najlepiej jest lampa błyskowa taka jak ta. To jest akurat Pentax AF160. To jest mniej więcej do tej epoki. Ja nie pamiętam, czy do tej epoki zrobione, czy nie. Dwa paluszki, które włożymy do środka. O, nie powiedziałam o zasilaniu aparatu. Za chwilę. Tu mamy to kółeczko, to jest czujnik światła. Tu, jak lampa błyśnie, on mierzy światło i w momencie, kiedy on się odbije i do niego dojdzie, to on w tym momencie wyłącza światło. Mówi, dobra, to starczy. A kiedy wyłączy, to mamy tabeleczkę z tyłu. Tabeleczkę, pokażmy tabeleczkę z tyłu. Widzimy dla odpowiedniej czułości. Załóżmy, że ja tutaj włożyłem czułość 200. Dla czułości 200 mamy dwa zakresy ręczne, czyli możemy włączyć czerwony zakres, manualny lub zielony. Jeśli włączę zielony, to przy czułości 200 ustawiam przysłonę 5,6 na obiektywie. Obiektyw 5,6 i w tym momencie czas na 1,60. Wkładam lampę i nie zajmuję się parametrami ekspozycji. Tym zajmuje się już tylko moja lampa błyskowa. Ona zawsze do tej przysłony, tak ustawionej w zielonej automatyce, dobierze właściwie światło. Mogę użyć automatyki czerwonej. Gdybym użył czerwoną, tu przyłączę na czerwoną, to w tym momencie będę mógł robić na przysłonie 4. Przysłona 4. Czym to się różni? No tym, że przy przysłonie 4 mam zasięg odległości większy, czyli tu jest w metrach, mogę robić do 6 metrów. On gwarantuje, że do 6 metrów wszystko będzie ostre, praktycznie od metra, ale przy przysłonie 5,6 tylko do 4 metrów. To jest cała różnica. Więc jeśli zostawię, bo on tak samo błyska, to jest, nie ma żadnej różnicy. I w tej chwili zrobię zdjęcie, to jest jego sprawa. Jak naciągnę film? Żeby dobrze naświetlić zdjęcie. W momencie, kiedy zrobiłem zdjęcie, on nie informuje o tym aparat, czy jest lampa naładowana. Ja muszę patrzeć na tą tutaj światełko. Ono ma się zaświecić. Tak w tej chwili się zaświeciło. Mogę sprawdzić przeważnie... Tą też? Tak, zrobiłem błysk i tak widać. Teraz nie pali się, nie pali. I za chwileczkę, w zależności od tego, jaki mam... O, zapaliło się. W zależności jak silne są baterie, to się zapali. Oczywiście mogę używać go też w trybie ręcznym, mogę przełączyć ręcznie i wtedy muszę jednak zmieniać dla mojej czułości, ustawiać te w zależności od odległości, którą wybrałem. Powiedzmy, że do tamtego czegoś jest tyle. Tu, nie wiem ile to jest 2 metry. To 2 metry, przysłona 11. Przysłona 11 to jest i wtedy w manualu, jak jest włączony, to on będzie błyskał, a ja będę regulował przysłoną. Jego automatyka w tym momencie nie działa. On błyska cały czas na pełnej mocy. Puf. Natomiast ja przysłoną reguluję, ile tego światła do mnie, jak naświetli się zdjęcie w aparacie. Natomiast wygodniejsze są wszystkie automaty, czyli zielony lub czerwony. Jest to najwygodniejsza funkcja pracy tych lamp błyskowych, nawet takich małych jak ta. Czyli już potrafimy robić tym aparatem z lampą błyskową zdjęcia. Więc co? Zrobiliśmy ileś tam tych zdjęć. O! No chyba się film skończył, więc musimy go zwinąć. Żeby zwinąć film, trzeba nacisnąć ten guziczek. Ten mały guziczek musi być obowiązkowo wciśnięty. Jeśli jego nie naciśniesz, to zaczniesz obracać, to on się nie powinien dać. Chyba że zerwie się tak, jak w tej chwili mi coś się zerwało. Chyba mój film mi się zerwał. Ale moim zdaniem to ja go zerwałem z rolki, na której był na końcu. W tej chwili taki aparat jak to tylko w całkowitej ciemności można otworzyć i do innej szpuli przewinąć film. Ja to otworzę go tutaj, żeby zobaczyć, natomiast tam nie ma prawdziwego filmu. Nie wiem, dlaczego on się nie chce zbijać. Będę musiał tą rolkę wyrzucić jednak chyba. Jak widać, tak, oczywiście to się da wyciągnąć. No wyciągaj się, no wychodź. Wychodź. A, no widać, dobrze mówiłem. Wypadło tam z rolki tej z tyłu i a teraz mi się zaklinował. No. I film taki tylko w ciemności.
można wyjąć. No chyba taki trochę zbyt krótki film włożyłem do tej kasety, żeby można było na nim zrobić zdjęcia, bo to nawet, nie wiem, 2 zdjęcia chyba nie wyszły. Muszę go wyrzucić i założyć sobie inny, nowy film do aparatu. Natomiast aparat sam w sobie jest tak prosty, że jest polecany był przynajmniej kiedyś polecany przez wielu jako aparat dla początkujących do tego, żeby się na nie uczyć zdjęć i to jest prawda. I to jest prawda. Oczywiście ja jestem w stanie wskazać setkę innych aparatów o podobnej funkcjonalności, natomiast ten jako ten najczęściej polecany jest bardzo popularnym aparatem do nauki i ja się zgadzam, ja potwierdzam, jak najbardziej. Warto nim robić zdjęcia, warto na nim się uczyć fotografii po to, żeby w przyszłości rozumieć czas i przysłonę. Mam nadzieję, że pomógł Ci ten film oswoić się i nauczyć się pracy z Pentaxem K1000, legendą fotografii. Legendą, na której się bardzo wielu zawodowych fotografów zachodnich, bo nie mówimy o tych, takich sprzed 30, 40 lat, uczyło robić zdjęcia, więc Ty też możesz się na nim pouczyć zdjęcia, więc jeśli masz chęć fotografować Pentaxem K1000, to ten film, mam nadzieję, że był pomocny, jest pomocny, a jak już porobisz i będziesz chciał zainteresować się jakimiś bardziej zaawansowanymi aparatami, zachęcam Cię do obejrzenia recenzji aparatów, które są na kanale Fotografia Analogowa. Jest tam dużo ciekawych recenzji, ciekawych aparatów. Możesz z tego coś wybrać i dzięki też załączonym instrukcjom bez problemu takim aparatem się posługiwać, bo fotografia analogowa jest fajna. Cały czas sprawia i mi, i mam nadzieję Tobie też będzie sprawiała frajdę. Także dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia.